Cześć! Ostatnio podczas krótkiej wizyty w Gdyni trafiłem przypadkiem na nieduże, ale bardzo ciekawe tzw. muzeum kameralne, które na pierwszy rzut oka wygląda trochę jak kolekcja pamiątek po PRL-u, ale w zasadzie jest prezentacją towarów oferowanych niegdyś w historycznych halach targowych, no bo i same muzeum czynne tylko w soboty lub po wcześniejszym umówieniu mieści się w podziemiach jednej z hal, w hali Łukowej, zresztą należącej do zabytków architektury Gdyni lat 30. Muzeum zajmuje 3 niewielkie boksy czy pomieszczenia przeznaczone wcześniej pewnie na sklepy, zresztą wokół znajduje się wiele działających nadal punktów handlowo-usługowych, a znaleźć tu można przeróżne skarby. Mnie oczywiście najbardziej interesowały stare urządzenia elektryczne, tak jak ten radziecki odkurzacz Czajka, czy po polsku Mewa z lat 60. Polskich odkurzaczy Zelmer akurat chyba nie zauważyłem, ale były na przykład takie odkurzacze na drążkach typu Kasia. Tutaj widać dwie stare kuchenki elektryczne, nie pamiętam, może z cieszyńskiej termiki, obok 2 przenośne telewizory. Jest też trochę sprzętu grającego, na górze jeszcze chyba lampowe polskie radio Klawesyn, poniżej duże niemieckie radio Grec w drewnianej obudowie, a pod nim niewielkie niemieckie radio Schaub-Lorenz. Albo tutaj na półce kilka radioodbiorników, między innymi na końcu kultowy radiomagnetofon Grundig, jaki sam pamiętam z domu. Zauważyłem też gramofon Narcyz z łódzkich zakładów Fonika, taki sam obejrzymy w jednym z odcinków. Tam za prodiżem kryje się z kolei sokowirówka z zakładów Predom Eda w Poniatowej. A tutaj na półeczce pod stolikiem leży kilka modeli suszarek z kętrzyńskiego Farelu. Na tym stoliku mamy żelazka, latarki, młynki do kawy, a tutaj na przykład błyszczą tostery, jeżeli się nie mylę, na tle fotografii Gagarina. Wśród przedmiotów na ścianie jest m.in. suszarka do włosów Fema. Tutaj mamy kilka modeli telefonów z różnych lat. No i jest miernik uniwersalny, obok niego lampka warsztatowa, różne nakładki na wiertarkę i kilka ręcznych wiertarek. W sumie jest to nawet fajne, że w tej trochę na chybił trafił skomponowanej kolekcji można odkrywać różne przedmioty, które osoby w odpowiednim wieku będą pamiętały z własnej młodości czy z dzieciństwa. Całe pokoje były rozstawiane właśnie takie... W każdym razie bardzo warto do Muzeum Kameralnego zajrzeć i rozejrzeć się w tej skarbnicy dawnych, poszukiwanych towarów luksusowych.